Cześć siemanko, dzisiaj na testy mam zegarek od firmy Kospet, a dokładnie jest to model Tank T2. Zegarek charakteryzuje się wzmocnioną obudową, przynajmniej tak producent twierdzi na pudełku. Mamy tu jakieś tam standardy militarne, szkło, jest to podobno Gorilla Glass, jest tu certyfikat IP69K i wodoodporność do 5 atm, ale jak jest faktycznie? Rozpakujmy i sprawdźmy, co mamy w środku. No bo powiem Wam, że zegarek na pierwszy rzut oka na renderach robił na mnie pozytywne wrażenie, dlatego stwierdziłem, że chętnie go przetestuję i zobaczymy, jak on się sprawdza, bo w sumie mamy Xiaomi, Amazfity, Huawei, no mam tutaj akurat nowego 4 Pro Space Edition, ale te chińskie marki też coś powoli starają się pokazać, zaistnieć, więc czemu by nie dać im tutaj możliwości się pokazania, zaprezentowania. No i dobra, teraz tak, przechodzimy do środka. Samo pudełko w sumie jest ciekawe. Tutaj mamy najważniejsze informacje, jakie są tutaj takie jakby systemy odporności tego zegarka. No i tu mamy sam zegarek, który jest fajnie zapakowany. Żeby go wyciągnąć, musimy ściągnąć najpierw ten plastik. I tutaj widzę od razu, że w zestawie mamy poza metalową bransoletą jest jeszcze silikonowy pasek, więc to też zdecydowanie na plus, że producent daje nam od razu to w zestawie. Nie musimy dodatkowych pasków dokupować, tylko możemy sobie śmiało wybrać, który jest dla nas lepszy. Do zegarka przejdziemy za chwilę. Zobaczmy, co tutaj jest jeszcze dalej w pudełku. Mamy tu ładowarkę bezprzewodową, znaczy no taką autorską, bezprzewodową, gdzie zegarek przypinamy na magnes i będzie on nam się ładował. Tutaj jest jeszcze kluczyk, który służy do rozkręcania tak jakby tej bransolety, jeżeli chcemy ją sobie zmniejszyć, zwiększyć, więc to jest spoko, na plus. Tutaj jest instrukcja obsługi, tylko z tego co patrzyłem już wcześniej, to nie mamy tu polskiego, jest tylko angielski. Więc w razie czego musicie się nauczyć angielskiego. No i tutaj jeszcze producent dorzuca nam od razu szkiełko. Tak, jest to szkiełko na ekran, więc w sumie jest niby Gorilla Glass, ale jest szkiełko. To chyba producent boi się odporności o te szkło. No i teraz przejdźmy do wyglądu samego zegarka. Jak tutaj możecie zobaczyć, jest on z każdej strony pozabezpieczany, więc te foliki pościągajmy, a przynajmniej te z ekranu, żeby go teraz zaraz podświetlić. Dobra, sama tarcza już jest widoczna. No i powiem Wam, że przy moim Watch 4 Pro to ten zegarek wydaje się mały, ale w sumie wcale mały nie jest. Jeżeli chodzi o ciężkość, to no też trochę waży. Dobra, i teraz tak, żeby go otworzyć, to musimy to wszystko rozpiąć. Teraz go sobie zamontuję na nadgarstek. Wydaje mi się, że przy moim rozmiarze, no to w sumie praktycznie leży idealnie. Ja tu nie muszę nic zmieniać. Przy tych bransoletach to ja chyba wolę, żeby tu był luz, a nie żeby to było na ścisk. Chociaż później zobaczymy, może jeden ten kawałeczek ściągnę. Dobra, teraz czas na jego uruchomienie. Tu mamy z góry przycisk Power. Przytrzymujemy go chwilę i zegarek nam się uruchamia. Zaraz zobaczymy. Języka polskiego chyba tutaj niestety nie ma, więc no to jest właśnie minus, bo przydałby się nam chociaż polski. Jak widzicie, mamy tu nazwę modelu, no i jest QR kod do zeskanowania, czyli teraz odpalamy sobie telefon, przechodzimy do aparatu i w aparacie musimy zeskanować ten kod, który nam się podświetlił. Skanujemy kod, on nas przerzuca do aplikacji. Aplikacja, tutaj wybieramy, czy jest to App Store, Google Play. Ja mam Google Play. Aplikacja to Kospet Fit. Pobieramy ją, logujemy się i zaraz przejdziemy dalej. Aplikacja nam się pobrała w sumie szybko i sprawnie. Mamy tu ekran logowania, ale zaraz zobaczmy, czy da się tutaj przejść bez logowania. Ok, no to dobra, mamy teraz opcję do ustawienia. Mamy telefon Xiaomi, więc w ustawieniach musimy pozaznaczać po prostu wszystko, na przykład tutaj teraz tak, żeby aplikacja mogła się uruchamiać jako autostart. Jest to ważne, żeby wszystko pozaznaczać, żeby ta aplikacja nie była ubijana przez smartfon, żebyście później nie mieli problemów z powiadomieniami.
Tutaj też musimy tak najpierw zminimalizować to, przytrzymać chwilę i nacisnąć kłódkę, żeby ta aplikacja była cały czas aktywna i nie była właśnie wyłączana. Dobra, ale teraz to na razie sobie pominiemy. Tutaj mamy ustawienia naszego wzrostu, masy ciała, tak abyśmy mieli lepszy podgląd statystyk. No i teraz mamy taki jakby ekran główny z aplikacji. Przechodzimy tutaj do zakładki urządzenia i mamy opcję skanowania. I właśnie teraz tak, tym skanerem możemy sobie zeskanować kod, który wyświetla się na zegarku i powinno szybko nastąpić nam parowanie. Jak widzicie, wszystko jest już połączone, tylko teraz mamy tak, bateria już jest naładowana na 56%, zegarek jest połączony, ekran, jak widzicie, już pokazuje właściwą godzinę. I teraz tak, zobaczmy sobie, co mamy tutaj w aplikacji. Tu jest od razu komunikat, żeby zezwolić aplikacji Cospet na wyświetlanie powiadomień, czyli tak jak mówiłem, tu wszystkie te opcje, które się pokazują, musimy zaznaczać, tak aby właśnie te powiadomienia były pokazywane, żeby system nie zabijał aplikacji w tle, no bo po prostu nie będziemy mieli wszystkiego na bieżąco. Już komunikat znikł. Teraz sobie tak, możemy przejść tutaj do sklepu z tarczami. Jak widzicie, tarczy różnych jest bardzo dużo. Możemy sobie wybrać taką, jaką chcemy. Zobaczmy na przykład tarczę z tym Mustangiem. Tarcza nam się teraz synchronizuje. Zaraz zobaczymy, jak ona będzie się prezentowała. No i jak widzicie, mamy już tarczę ustawioną. Tarczy tych wszystkich jest tutaj ogrom. Jest jeszcze opcja dostosuj tarczę, gdzie możemy sobie wybrać kolory czcionki, możemy sobie wybrać tło lub ustawić zdjęcie, jakie chcemy. To jest jak najbardziej OK. I tutaj tak, przechodząc dalej, mamy opcję unieść, aby wybudzić. To jest aktywne, czyli jak podnosimy nadgarstek, to zegarek nam się podświetla i pokazuje nam godzinę. Jest opcja znajdź swój zegarek, gdzie on wydaje różne dźwięki. Jak słyszycie, jak zgubimy zegarek, to wtedy on wibruje i wydaje dźwięk. Wystarczy kliknąć i już to się dezaktywuje. Są opcje pogody, ustawiamy, czy chcemy mieć temperaturę w stopniach Celsjusza, czy w Fahrenheitach. Dalej mamy tak, opcję rób zdjęcia zdalnie. Tutaj musimy zezwolić aplikacji na tego typu ustawienia. No i wtedy przechodzimy do aparatu. Tutaj na zegarku klikamy opcję aparatu i mamy odliczanie 3 sekundy i zdjęcie jest robione zdalnie, czyli możemy sobie ustawić smartfon gdzieś, gdzie wygodnie chcemy i wtedy z zegarkiem możemy sobie cyknąć fotkę. Przechodząc dalej, mamy tutaj przypomnienie o połączeniu przychodzącym, czyli są powiadomienia, jak ktoś do nas dzwoni. To także musimy wszystko aktywować, żeby te powiadomienia o połączeniach były pokazywane, a to, co jest ważne, to jest tutaj mikrofon i głośnik, więc jak jesteśmy połączeni na Bluetooth ze smartfonem, z tym smartwatchem, no to możemy sobie wtedy rozmawiać z poziomu zegarka. Przypomnienie z aplikacji, tutaj możemy wybrać, które aplikacje mają nam pokazywać powiadomienia, a które nie. Możemy zaznaczyć wszystkie lub sobie je odznaczyć. Przypomnienie o trybie siedzącym, czyli zegarek nas informuje, jeżeli za długo siedzimy, żebyśmy się ruszyli. To jest jak najbardziej spoko. Tutaj opcja powiadomień SMS-ów, więc no wtedy będą nam wyskakiwały tutaj SMS-y, to polecam aktywować. Monitorowanie zdrowia, czyli tętno i tutaj SPO2. Dalej jest zakładka kontakty, czyli możemy sobie wgrać kontakty na zegarek, żebyśmy mogli właśnie z poziomu zegarka dzwonić. Szybka odpowiedź SMS, czyli możemy sobie wygenerować takie gotowce, żeby odpowiadać na powiadomienia, na przykład na SMS-a czy na Messengerze. A teraz przejdźmy do samego zegarka. Zobaczmy, jak tutaj wygląda interfejs. Z lewej strony wyciągamy całe menu, które, tak jak mówiłem, jest niestety po angielsku, nie ma polskiego, ale raczej wydaje mi się, że każdy z Was tutaj powinien sobie poradzić i raczej jest to wszystko intuicyjne, nawet jest widoczne tak jakby po ikonkach. Sleep, no to mamy księżyc, workout, no to mamy człowieka biegającego, to chyba nie powinno tutaj być z tym problemów. Przeciągając tak jakby gestem z prawej do lewej, mamy tutaj statystyki, to sobie
później jeszcze sprawdzimy, jak trochę poużywam tego zegarka, jak te statystyki tutaj będą wypadały. Powiem Wam, że na pierwszy rzut oka bardzo podobne jest to ogólnie do zegarków Xiaomi, Amazfit i innych tego typu, tylko no najgorsze, że nie mamy tutaj polskiego. Z dołu wyciągamy belkę z powiadomieniami, na chwilę obecną jeszcze na razie tutaj żadnych nie ma, no a z góry mamy belkę ze skrótami do ustawień. Przyciskiem z dołu, gdzie mamy napis Sport, przechodzimy oczywiście do zakładki Sport. No i tutaj mamy wszystkie tryby sportowe, czyli bieganie na zewnątrz, jazda na rowerze, pływanie. Tych sportów jest tutaj bardzo dużo. Każdy powinien sobie znaleźć coś do siebie, ale przejdźmy może tak na szybko do pierwszego, czyli do biegania i zaraz zobaczymy, czy jest tutaj GPS. Jak klikamy bieganie, to aktywność nam się od razu odpala, więc no, GPS-u niestety tutaj nie ma. Jedynie zegarek korzysta z GPS-a, który jest w telefonie, więc jak chcemy wyjść na trening, no to musimy mieć ze sobą smartfon, tak żeby po prostu GPS był sczytywany. Jest tutaj podczas aktywności możliwość zmiany muzyki, ale nie ma pamięci na muzykę, tylko musimy też mieć połączony smartfon, z którego możemy po prostu sobie później zmieniać muzykę na nadgarstku. Przydatną funkcją w tym modelu jest możliwość rozmów. Wystarczy, że wejdziemy sobie tutaj w call i albo wybierzemy kontakt, albo wybierzemy numer telefonu, do którego chcemy zadzwonić i o ile jesteśmy połączeni z telefonem, to możemy sobie się łączyć i wygodnie rozmawiać z poziomu zegarka. Jakość rozmów jest no, nie najlepsza, ale jeżeli chcecie awaryjnie porozmawiać, macie telefon w plecaku, no to da się normalnie tutaj rozmawiać. Jeśli chodzi o baterię, no to ona wystarcza na jakieś 10 do 15 dni takiego standardowego użytkowania. Jak włączamy aktywność, korzystamy z tego zegarka więcej, mamy więcej powiadomień, no to trzeba się liczyć, że to będzie 7-8 dni takiego użytkowania. No i tutaj jeżeli chodzi o powiadomienia, no to wyświetlają się one czytelnie, ale jeżeli chodzi o zbierane dane, no to bym jednak trochę na to ponarzekał, no bo nie jest to idealne, szczególnie biorąc pod uwagę nawet takie zwykłe zegarki za 500-600 zł, jak na przykład teraz testuję Huawei Watch Fit 3, tam sen czy kroki są zbierane dużo lepiej, a tutaj te wyniki czasami są randomowe, sen jest łapany za szybko, za późno, no nie do końca można zaufać tym zbieranym danym. A że jest to zegarek wodoodporny, no i też podobno odporny na zimne temperatury, to umieszczam go w wodzie, wsadzam do zamrażarki i zaraz zobaczymy, czy będzie dalej działał. Jak Dobra, jesteśmy już jakiś czas później, jak widzicie, wszystko nam się zamroziło. Mamy tutaj lód, więc teraz czas na rozbicie zegarka, ale też jak widzicie, jak nim poruszam, to nam się on podświetla, więc chyba wszystko będzie działać. Dobra, może najpierw wyrzućmy to z miseczki. Mamy tu jeden wielki kawałek lodu. Teraz czas na rozbicie. I zaraz zobaczymy. Zegarek się cały czas świeci, więc bez problemu powinien nam działać. O, resztki lodu muszę tu jeszcze pościągać. I jak możecie zauważyć, przyciskam sobie. Wszystko się nam podświetla. O, nawet mamy powiadomienia. Tylko no, na razie ekran się trochę zacina. Tylko no to przez to raczej, że jest cały mokry. Dajmy jemu chwilę, niech on sobie tutaj zejdzie cały ten lód. Niech trochę się wszystko roztopi. Ja go zaraz jeszcze poprzecieram. No i dobra, w sumie przetarłem tylko ekranik, żeby już nie był mokry. No i teraz, jak widzicie, wszystko działa bez problemu. Możemy tutaj, o widzicie teraz jak wyglądają powiadomienia. Na przykład jak klikniemy, no to czcionka nie jest zbyt duża, no ale jest czytelna, więc tutaj z tym nie ma żadnych problemów. No i plus taki, że zegarek jest naprawdę odporny, bo jak widzieliście, możemy go nawet zamrozić i nie jest mu straszna woda, nie jest mu straszny mróz. Budowa jest naprawdę tutaj wzmocniona i te certyfikaty, którymi chwali się producent, faktycznie działają. Wyświetlacz, który tutaj mamy, ma 1,43 cala. Jest to AMOLED i powiem Wam, że no, jest niezły. Nie jest to najjaśniejszy ekran, więc jak będzie mocne słońce, no to trochę może on być słabo widoczny. Chociaż mamy tutaj możliwość podbicia sobie tej jasności.
wtedy jest trochę lepiej. Ogólnie, jeżeli chodzi o wygląd, o budowę, to naprawdę jest to fajny, taki wzmocniony zegarek. Jak ktoś lubi budowę G-Shocka, no to tutaj mamy coś podobnego. W sumie na przykład Amazfit T-Rex też wypada podobnie. No i to, co jest najważniejsze, no to ten smartwatch charakteryzuje się niską ceną, no bo możemy go dostać w tej wersji klasycznej z tą metalową bransoletą za jakieś 300-330 zł, a jak chcemy wersję specjalną, dodatkowo z paskiem gumowym, no to wtedy musimy wydać jakieś 380 zł. Tak w zasadzie, no to funkcjonalnością ten smart zegarek ma w sumie to, co smartopaski, czyli Mi Band czy inne tego typu urządzenia. Kosztuje od nich trochę więcej, no ale za to dostajemy tą wzmocnioną obudowę. Raczej nie powinniśmy tutaj się bać, jeżeli gdzieś nim stukniemy, że nam się uszkodzi, no bo no, mamy te jakieś tam certyfikaty, czyli będzie on odporny na zanurzenia, na wysoką oraz niską temperaturę. Możemy spokojnie z nim iść wszędzie i powinien on sobie poradzić. Jest to taki zegarek bardziej w teren, aniżeli do garnituru. To, co jest w zasadzie największym minusem tego modelu, no to brak języka polskiego, no i brak wbudowanego GPS. Ale jeżeli chcecie mieć język polski i GPS, to warto rozejrzeć się za modelami M3 albo T3, tam już powinien być właśnie nasz język oraz GPS, więc wtedy możecie sobie zabierać zegarek bez problemu na trening i nie macie konieczności zabierania telefonu. No a tutaj musimy się liczyć z tym, że jest on tańszy, ale musimy ze sobą zabrać zarówno telefon, jak i zegarek, żeby mieć poprawnie sczytane dane oraz żeby widzieć powiadomienia. Chociaż co prawda i tak no, wszystko jest tutaj intuicyjne, raczej nie powinniśmy mieć z obsługą problemów. Aplikacja, która jest dostępna na Android, a także na iOS, jest już w języku polskim, więc jeżeli chodzi o aplikację, o statystyki, no to je możemy sobie odczytać wygodnie w aplikacji, w której mamy już normalnie język polski. Czyli chodzi tylko o to, że w samym zegarku będzie angielski, jak coś, no to musimy się posługiwać obrazkami, jeżeli języka nie potrafimy, no a statystyki i tak możemy wygodnie odczytać sobie na smartfonie w języku polskim. No i kwestia tego, że ten zegarek nie ma wbudowanego GPS-a, więc musimy jak coś na trening zabierać ze sobą telefon, no żeby dane GPS były poprawnie sczytywane, no bo inaczej no to będą to jakieś randomowe dane obliczane na podstawie naszych kroków. A tak, wydaje mi się, że jak Wam się podoba ten zegarek, akceptujecie jego cenę, no to jest to fajny model o takiej wzmocnionej budowie. Dzięki za oglądanie, no i do następnego.